Witusia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kosmetyczkę lipca. Tak, jest już lipiec. To jest jakaś masakra, gdzie ten czas ucieka. To jest niesamowite. Słuchajcie, w czerwcu było kilka nowości, dlatego zaczniemy sobie od tego, podsumujemy sobie to, czego używałam, co myślę o tych produktach i następnie przejdziemy do kosmetyczki lipca. Przyszło do mnie trochę nowości. Zobaczcie, tutaj uzbierałam je w takim pudełku i jest to całe pudełko rzeczy, więc na pewno wpadną one do kosmetyczki lipca, a jak czegoś nie będzie z nowości, to oczywiście wybieram sobie coś z mojego asortymentu. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od podsumowań czerwca. By the way, zapomniałam, że będę dzisiaj nagrywała kosmetyczkę miesiąca i już nałożyłam swoją pielęgnację, więc wybaczcie, już jest za mną, także od razu przechodzimy do kosmetyków. Pierwszym kosmetykiem, który testowałam w tym miesiącu, był podkład Wet n Wild Photo Focus w wykończeniu rozświetlającym. I powiem Wam, że jest dla mnie takim średniakiem. Miałam z nim na początku problemy, jak miesiąc temu go testowałam po raz pierwszy, że on mi się gdzieś tam zbierał nieładnie tutaj w okolicy porów, nosa i powiem Wam, że jeżeli udało mi się go jakoś tak fajnie z czymś pomieszać, albo jak go przyciemniałam przyciemniaczem, bo wybrałam niestety za jasny odcień, zamawiałam internetowo, no to było całkiem ok, ale solo robi czasami jakieś takie psikusy, więc mam dużo innych podkładów, które mi tego nie robią. To, że tutaj mi się co chwila gdzieś zbierał, wyklucza go z grona moich ulubieńców. Następnie kamuflaż z Glam Shopu i można go używać na jakieś niedoskonałości, można go używać ostrożnie pod oczy i ja go też czasami używałam na całą twarz, ale to po prostu tak wiecie, że tylko tak bardzo delikatnie doklepać, rozetrzeć, ale jeżeli potrzebujemy do zakrywania jakichś niedoskonałości, wyprysków, przebarwień, naczynek, jakichś takich pojedynczych rzeczy, to myślę, że jest to całkiem fajna, cenowa opcja. Korektor neutralizujący z Glam Shopu Spec Expert w takim brzoskwiniowym odcieniu, bardzo fajny produkt. Formuła mega przyjemna, dobrze się fajnie wtapia w skórę i bardzo podoba mi się ten odcień, bo on nie jest jasny. Bardzo często korektory korygujące, takie neutralizujące, jak wiecie, zielone, właśnie brzoskwiniowe, różowe, one są super jasne i mocno rozjaśniają tą okolicę, którą chcemy właśnie pokryć i to działa na niekorzyść, bo no po prostu sprawia efekt takiej siności. Nie tak to powinno wyglądać, a on jest taki ciutkę wręcz ciemniejszy od skóry, więc jak się go wklepie, to jest po prostu ideolo. Bardzo fajny. Jeżeli szukacie takiego neutralizatora, na przykład pod zasienie jakieś niebieskie w okolicy oczu, to myślę, że jest godne polecenia. Bardzo fajny. Używałam również pudru pod oko z Glam Shopu. To jest woalka pod oko, czyli ta wersja woalki pod oko. O, masakra. I bardzo się polubiłam z tym pudrem. Wygląda przepięknie pod okiem, jest kompletnie niewidoczny. On jest jeszcze delikatniejszy niż woalka klasyczna. Skóra po nim wygląda, jakby w ogóle nie była przypudrowana, a jest ten efekt utrwalenia, więc też bardzo fajny produkt, jeżeli szukacie czegoś kompletnie niewidocznego pod oko. Uważam, że warte uwagi. Co my tu jeszcze mamy? Och, mój, nigdy nie wiem jak to nazywać, sztyft, długopis, ołówek z różami i produktami do ust, z takimi 4 końcówkami. Bardzo przyjemnie mi się tego używało. Przepięknie się rozciera, idealnie wtapia w skórę. Fajne odcienie również na usta. Nie miałam z nim żadnych problemów. Używanie go sprawiało mi ogromną przyjemność, więc jest bardzo fajny. Bardzo fajny. Używałam też bardzo dużo w tym miesiącu tego korektora, jest to Yves Saint Laurent Touche Eclat, bardzo słynny klasyk dosłownie wśród korektorów rozświetlających, no i jest to świetny produkt. Ja go używałam i w okolicy pod oczami, ale też zamiast podkładu, na przykład gdzieś tam, żeby sobie wyrównać okolice wokół nosa czy wokół ust i po prostu leciałam na miasto, tak żeby tylko delikatnie wyrównać koloryt. No i jest to bardzo dobry korektor, dobrze się utrzymuje, jest trwały i te rozświetlające wykończenie to nie jest takie rozświetlające, że ta buzia się jakoś tak mocno błyszczy, ono jest takie fajnie zrównoważone, bardzo mi się podoba. Krycie jest średnie, więc zależy kto jakie ma potrzeby. Jeżeli macie mocne zasięgnięcie pod oczami, to myślę, że będzie zbyt delikatny, ale na takie potrzeby jak mam ja, świetny korektor.
Świetny. Z produktów do brwi używałam kredki Micro Precise Brow Pencil z Eveline. Bardzo dobra kredka, mega precyzyjna, świetny odcień, bo to jest ten taupe. Bardzo, bardzo dobra kredka. Kredka z NYXa Micro Brow Pencil również bardzo dobra, też precyzyjna kredka, ciutkę chyba grubsza od tej z Eveline. Natomiast i ta fajnie mi się sprawdzała. Ta jest nieco ciemniejsza, to jest odcień Brunette, ale też bardzo fajna kredka. No i ten pisaczek z NYXa słynny Lift and Snatch. Ja go używałam raczej do uzupełniania brwi, jak na przykład już sobie gdzieś tam wyczesałam jakimś żelem i widziałam, że gdzieniegdzie są luki, to sobie brałam ten pisaczek i pojedyncze włoski dorysowywałam i faktycznie jest kozak. Jest mega precyzyjny, bardzo detaliczny, piękny odcień, taki półtransparentny, więc faktycznie nie zrobimy sobie nim krzywdy. Bardzo dobry pisak. Używałam również tych klejów do brwi, The Brow Glue z NYXa. Najczęściej sięgałam po odcień Dark Brown, bo ten otworzyłam, więc tak już używałam tego. Jest to fajny produkt do takiego codziennego makijażu, bo daje nam troszeczkę koloru, troszeczkę utrwala, ale nie jest to utrwalenie na beton, więc w zależności od tego, co potrzebujecie. Ja zwykle wyczesywałam sobie nim brwi, jak już sobie wypełniłam na przykład jakimś cieniem czy inną kredką, więc tak w zestawieniu. I ostatnia rzecz do brwi, maskara Thick It, Stick It, czyli taka pogrubiająca maskara. Ona ma w środku w tej formule takie delikatne włoski i daje efekt takiego zagęszczenia, puszystości, pogrubienia brwi i faktycznie w tej roli się sprawdza bardzo dobrze, bo brwi wyglądają na bardziej takie pełne, puszyste i nieco gęstsze. Utrwalenie jest średnie, daje fajny kolor. Czasami robiłam tylko nią brwi i było naprawdę spoko. I właśnie sobie zdałam sprawę, że posiałam gdzieś konturówkę z Inglota do ust. I nie mogę jej nigdzie znaleźć. Ale w każdym razie miałam jeszcze w kosmetyczce czerwca 3 konturówki z NYXa. Tej nie używałam wcale, bo jest bardzo jasna i trochę twarda. Tej też nie używałam głównie brązowej. I ta brązowa odcień miała przepiękny, ale ona tak czasami zostawia takie... No, jak na ciemny kolor powinien być ten kolor taki, wiecie, bardzo jednolity, a jak ona czasami zostawiała jakąś taką grudeczkę czy coś takiego, to było to widać, więc trochę mi to przeszkadzało. Dało się tam oczywiście nią wypracować idealny kształt, ale czasami trzeba było się tak troszeczkę po prostu pobawić, żeby ten kształt uzyskać. Więc jeżeli chodzi o formułę, trwałość i tak dalej, super, ale ten ciemniejszy odcień to jest dokładnie Total Baller 07. No to w ogóle taki match. Perfekcja. To tak, wiecie, czasami mi tam zostawiał taki nierównomierny koloryt i to mi trochę przeszkadzało. No i na koniec błyszczyki, w których się zakochałam. Używałam ich non-stop przy praktycznie każdym makijażu. Jak gdzieś wychodziłam na jakieś, wiecie, zakupy, po prostu załatwić jakieś tam sprawy, to wiecie, konturówka, mleczna czekolada i po prostu któryś z tych błyszczyków, albo właśnie ta brązowa konturówka, no coś pięknego. Bardzo często używałam tego różowego, czyli 02 Mist Kohl. Bardzo często używałam też tego takiego brązowego z drobinką 06 Follow Back. Dawało taki efekt lat 90., coś takiego, no petarda jak dla mnie. No i też ta 04 That's Chic też super. Tej nie otwierałam jeszcze, widać, że jest jeszcze zalakowana, po prostu szkoda mi wszystkich na raz otwierać, ale są to bardzo fajne błyszczyki, bardzo, bardzo je polubiłam. I słuchajcie, to wszystko jeżeli chodzi o kosmetyczkę czerwca, więc przechodzimy do kosmetyczki lipca, zaczynamy się malować. Mam tą konturówkę z Inglota, znalazłam ją, wrzuciłam ją do pudełka z tymi nowościami, ajajaj. Bo ona chyba nie była w sumie w kosmetyczce miesiąca, czy była? Już normalnie nie wiem, ale używałam jej, jest bardzo fajna, polecanko. Makijaż zaczynam od podkładu Maybelline Superstay Skin Tint, ten z witaminą C. Ja już testowałam go na kanale i miałam okazję go używać i byłam bardzo zadowolona z tego, jak ten podkład wygląda, więc mam nadzieję, że w tym miesiącu będzie to właśnie taki fajny produkt do używania. Tutaj sobie troszeczkę wylałam i będę nakładać pędzelkiem. Ja używam odcienia 06 i wydaje mi się, że na teraz jest dla mnie idealny. Zobaczcie, jak on się wtapia kolorystycznie. Przepięknie. On ma taki leciutko na początku alkoholowy zapach, więc myślę, że dla wrażliwców
Nie będzie to dobry podkład, bo jest mega leciutki. Zobaczcie, że nawet nie muszę go specjalnie jakoś wklepywać, rozcierać. On się po prostu sam rozprowadza. Zobaczcie różnicę. Ciach, ciach. Więc to krycie jest też takie spoko, mimo że podkład jest lekki. To ładnie wyrównuje koloryt, ujednolica. No i zobaczcie, jaka buzia. Taka nawilżona, taka świetlista. No bardzo mi się podoba ten podkład, także na razie ma dużą okejkę ode mnie. Pod oczy użyję sobie korektora z Glam Shopu w numerze 3. Zwykle używam 2, a ta 3 jest w sumie niewiele ciemniejsza. Naprawdę niewiele ciemniejsza. Tutaj zobaczcie, że tutaj nałożyłam 3, a tu 2 i one... Nie ma między nimi dużej różnicy, a wydaje mi się, że na teraz będzie tak akurat. I zanim przejdziemy do przypudrowania skóry, to chciałabym użyć sobie nowości z Glam Shopu, jakimi są sztywty do konturowania. I tutaj mam konturownik i opaleniznę. Test tej całej nowej kolekcji znajdziecie u mnie na kanale, także jeżeli chcecie zobaczyć dogłębnie co i jak, to zapraszam Was. Użyję sobie może tej opalenizny dzisiaj. I rozcieram tym samym pędzelkiem, którym nakładałam podkład. To też jest Glam Shop i numer T134. Zobaczcie, jak one się ładnie rozcierają, bez najmniejszego problemu. O, ciach i już. No coś pięknego. Bardzo lubię takie sztywty kremowe. Kiedyś lubiłam bardzo ten z NYXa. W końcu go zużyłam, zdenkowałam. Te też są bardzo fajną opcją. Zobaczcie, no naprawdę mega szybko się rozcierają bez najmniejszych problemów. I wydaje mi się, że są mniej tłuste od NYXa. Ten z NYXa też pięknie się rozprowadzały, były mega kremowe, ale były trochę bardziej tłuste. Petarda. Po prostu petarda. Pięknie to wygląda, jestem mega zadowolona z tych sztyftów. Możemy się zatem przypudrować i dostałam ostatnio w przesyłce PR-owej puder od Dr. Ireny Ellis, tylko niech go otworzę, to jest taki puder w kompakcie. Puder nazywa się Smooth and Blur Photo Filter Translucent Powder, ależ można sobie połamać języka. Puder ma optycznie wygładzać i wyrównywać koloryt skóry, a nowoczesna drobno zmielona formuła doskonale utrwalać makijaż. I jeszcze ma składniki aktywne, puder szafirowy i emolienty. O proszę. Ma delikatny zapach. To jest taki standard w tych produktach Ireny Ellis, że one jakoś tam pachną. Ja sobie użyję takiego puszka. Tutaj z tej strony jest brudny, bo wczoraj go używałam, więc dzisiaj użyję tej czystej strony. Zobaczcie, czy jakiś tam kolorek się pojawia. Zobaczymy go też pod oko, czy będzie podkreślał zmarszczki, czy nie. No na chwilę obecną jest ten blur, ładnie to wygląda, zobaczcie. Wydaje mi się, że w zależności od tego, ile nałożymy tego pudru, taki też efekt możemy uzyskać, w sensie, że on może nas tak zmatowić, tak wiecie, mocno. Mam wrażenie, że broda jest taka mocniej zmatowiona, a czoło, które nakładałam tak bardzo delikatnie, jest takie, że wciąż delikatnie odbija światło, więc wydaje mi się, że to po prostu zależy od tego, ile sobie tego wszystkiego nałożymy. I co? No i wygląda super, ale on ma? O nie, wydawało mi się, że ma jakieś leciutkie rozświetlenie w sobie, ale to może być kwestia, wiecie, podkładu, ale chyba coś tam delikatnie ma. Słuchajcie. No, delikatny ma taki satynowy poblask w sobie, no ale wygląda bardzo ładnie. Pięknie wygląda. Zróbmy sobie policzki i użyję sobie paletki Resort z Glam Shopu. Zacznę sobie od tego bronzera. On jest mocno rozświetlający, więc ja go tak tylko symbolicznie nałożę, bo nie do końca mi się spodobał. Zresztą zobaczcie sobie w tym filmie z testem, co o nim myślę. Więc teraz tak tylko ostrożnie nałożę, bo te konturowniki, tutaj te opalenizny bardzo mi się spodobały, więc nie chciałabym popsuć tego efektu.
tylko go delikatnie po prostu podkreślę. O, i nałożony tak bardzo, bardzo subtelnie wygląda ok, ale jak nakładałam trochę więcej w teście, to moim zdaniem nie za bardzo. Nie podobał mi się ten rozświetlacz. Tak mówię rozświetlacz, bo to jest tak jakby brązowy rozświetlacz, nie? Zobaczcie, on się bardzo mocno błyszczy. To nie jest coś, czego ja używam i co ja lubię na twarzy, szczególnie do konturowania, więc tak średnio, ale tak nałożone tak w malutkiej ilości, tak jak teraz, uważam, że wygląda dobrze. Napiszcie, co Wy sądzicie w takiej niewielkiej ilości, jak to się prezentuje. No i przechodzę do różu. Tutaj też mam w tej palecie. I róż też jest mocno rozświetlający i on ma taki różowo-brzoskwiniowo-łososiowy odcień. O, teraz sobie go trochę dobudowałam, więc go mocniej widać, ale myślę, że przy opalonych karnacjach takich medium on będzie za jasny, bo on jest bardzo delikatny. Także weźcie to pod uwagę, jeśli planujecie zakup tej paletki. Wrócę sobie do mojego puszka po pudrze i troszeczkę sobie to jeszcze doklepię. Wydaje mi się, że ładnie to wygląda. No i rozświetlaczek z tego samego zestawu. 5 gwiazdek się nazywa. Nałożę też troszeczkę tutaj w zewnętrzny kącik, to też bardzo ładnie wygląda. I tutaj podłóg brwiowy. Widzicie to? Ajajaj, pięknie. I myślę, że styknie, bo bo już się błyszczę, jakbym miała po prostu wet skin. Do brwi mam nową kredkę z Maybelline Express Brow w odcieniu Soft Brown, ale wiecie co, ona jest jeszcze zalakowana, a mam kilka kredek otwartych, więc odpuszczę sobie testowanie jej dzisiaj, bo wydaje mi się, że po prostu ciężko będzie mi to wszystko zużyć przed upływem daty ważności, więc użyję sobie dzisiaj po prostu do brwi moich cieni do brwi z Project Pan. Niech będzie, wiecie, zrównoważony sposób. Wszystko zużywane. I utrwalę brwi może tym mydełkiem z Claresy. Ono ładnie pachnie, to mydełko. Ono mega ładnie wyczesuje włoski, ale żałuję, że nie utrzymuje się te wyczesanie zbyt długo. Tutaj mi troszkę szkoda, bo zobaczcie, 3 ruchy i są po prostu pięknie wyczesane. I powinniśmy teraz przejść do makijażu oczu, ale dostałam 3 przepiękne pomadki od L'Oreal. To są, jak one się nazywały? Poczekajcie. Color Riche Colors of Worth Intense Volume Matte, czyli takie matowe szminki i jedna z nich jest w ogóle zamiennikiem mojej ulubionej pomadki z Hean. Zobaczcie te kolory, no coś pięknego. To jest 300, to jest 200 i to jest 600. Także przepiękne odcienie i mnie dzisiaj woła tak troszeczkę ten, bo jest taki właśnie, nie wiem, lekko rudawy. I te opakowania w ogóle, zobaczcie, no to jest po prostu luxurious. Są przepiękne, więc bardzo chciałabym je przetestować. Właśnie i to opakowanie, i to, że są takie cieniutkie, i to logo tu... Piękne są, po prostu piękne. I wiecie jak to jest takie ładne logo i nam szkoda zepsuć, nie? To się robi tak. Jaki w ogóle ten kolor jest piękny. Bardzo ładnie pachnie, taki kwiatowy, troszeczkę różany zapach. Formuła też przyjemna. Troszeczkę mi ta formuła przypomina tą pomadkę z Romance Zero Matte Lipstick. O tą. Tylko ta jest jeszcze bardziej taka niewyczuwalna, taka ślisko-pudrowa, ale ta też ma w sobie coś takiego właśnie delikatnie ślisko-pudrowego. Cokolwiek to znaczy, co nie? Ale bardzo przyjemna. No piękne to jest. I zobaczcie, bez konturówki, bez pędzelka, co u mnie jest po prostu nierealne, żeby ciemne usta zrobić w ten sposób. To jest odcień 200, on się nazywa Stand Up. Piękny. Ajajaj, jakie fajne. Więc możemy przejść do makijażu ust. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym przetestować, dostałam też ją w przesyłce, to jest baza pod cienie z Hean Smart Eyeshadow Base. I jest to baza korygująca, która ma utrwalać i wzmacniać pigment, idealnie się wtapiać w skórę, neutralizować koloryt i niwelować problem tłustości powiek. Więc to mnie w szczególności intryguje, interesuje. Baza wygląda trochę jak korektor, więc zrobimy sobie tak.
Ja wezmę sobie jedną powiekę, troszeczkę przypudruję, a drugą po prostu zostawię tylko z bazą. I używam tego pudru, chociaż nie wiem jak on utrwala, więc może mogłam użyć jakiegoś takiego sprawdzonego, ale no dobra, już trudno. Więc na jedną powiekę nakładam puder i bazę, a na drugiej będzie tylko baza. Tutaj sobie jej trochę wyłożyłam, zobaczcie, że faktycznie wygląda jak korektor. I nawet w dotyku jest taki delikatnie, jest taka delikatnie korektorowa. W tym miesiącu do kosmetyczki wlatują te dwie palety. To jest Rose Touch od Hean, nowość, która powstała we współpracy z Artystyczną Alternatywą. No i mamy oczywiście paletkę z Glam Shopu, Glam Resort. Jeżeli chcielibyście zobaczyć makijaż tą paletką, to jest na moim kanale live, w którym właśnie używałam tej paletki. No i mam też troszeczkę tutaj takich pięknych, hałasuje, słoiczków i to są eyelinery z Glam Shopu właśnie z tej nowej kolekcji i tak mnie bardzo ciągnie dzisiaj do tego brązowego, bo wiecie, po prostu wszystko takie maczujące ze sobą, więc tak sobie go tutaj wystawię tak na przodzie i lecimy z makijażem. Użyję sobie na początku lenistwa z paletki Glam Resort, bo to też po prostu jest perfekcyjny color match. Pędzelek też jest z Glam Shopu z kolekcji Pokusa. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, w sensie ten zestaw. Ale ja mam, więc używam, wiecie o co chodzi. I nakładam sobie ten kolor na całą powiekę. Zrobimy sobie takie lekko przydymione oko. Dosyć dobrze przyklejają się cienie do tej bazy, ale w pewnym momencie aż ciężko je wręcz tak ruszyć i rozcierać, mam wrażenie. Ale to może takie po prostu tylko wrażenie. Co do trwałości tej bazy, to na pewno będę ją jeszcze sobie używać i testować, ale umówmy się tak, że dzisiaj pochodzę w tym makijażu cały dzień i po prostu w opisie pod tym filmem dam Wam znać, jak się sprawdziła ta baza. W zasadzie po co robić opis, skoro mogłam po prostu pokazać. To jest zdjęcie z telefonu po całym dniu noszenia makijażu i jak widzimy i na jednym i na drugim oku cienie się zebrały. Po stronie pudru troszeczkę mniej, po stronie bez pudru troszeczkę więcej. Nie jest jakieś tragiczne zebranie, ale jednak nie można tej bazy nazwać niezastąpioną w przypadku tłustych powiek. No u mnie, jak widać, niestety w pełni się nie sprawdziła. Teraz sięgnę sobie po odcień Ananasy i pędzelek Money Brushes 11. I troszkę sobie tymi ananasami tutaj rozetrę tą krawędź, żeby jeszcze wprowadzić delikatnie jakiś kolor, żeby coś tutaj się więcej działo. Przechodzę na dolną powiekę i zaczynam właśnie od tych ananasów i ten sam pędzelek. I wracam do lenistwa, czyli do brązu. I nakładam bliżej linii rzęs. Teraz użyję sobie takiego primera pod pigmenty i brokaty, również z Hean. To się nazywa Pigments and Glitters Primer Long Stay. I to ma być taka lekka emulsja i widzę, że on ma jakiś tam olej i masło Shea. Aż się zaczynam bać, że mi się to wszystko rozklei, no ale dobra, spróbujmy. No faktycznie ma taką formułę takiego kremu, emulsji i nakładam tutaj. Teraz sięgnę sobie po taki sypki pigment w odcieniu All Inclusive z Glam Shopu i nałożę właśnie w te miejsca, gdzie nakładałam przed chwilką bazę. Ale to jest ładne. Zobaczcie. Ciach, ciach. Piękne. No i sięgam sobie po ten brązowy eyeliner Firant i nałożę go na linię wodną. Okej, ale mam niebieskie oczy teraz mi się zrobiły. Ajajaj, no powiem Wam, że nawet bez rzęs to fajnie wygląda. Ale mam w tym miesiącu do testowania tą maskarę Falsies Surreal z Maybelline. Też już raz się pojawiła na kanale w teście i robiła efekt, wrażenie, ale gdzieś tam delikatnie się poodbijała, więc też musiałabym ją jeszcze trochę potestować,
Rzęsy wytuszowane uważam, że wyglądają bardzo spoko. Ale tak jak patrzę teraz na siebie w odbiciu, to tak brakuje mi jeszcze troszeczkę tutaj na twarzy koloru, bo przy takich, wiecie, właśnie rudych kolorach na oczach, na ustach twarz czasami się wydaje taka troszkę blada, więc może dołożę sobie jeszcze troszkę tej paletki po prostu i będziemy finiszować, moi drodzy. Dobra, myślę, że jest ok. I z produktów, których nie użyłam dzisiaj, ale również wskakują do kosmetyczki miesiąca, to będzie ten olejek do ust z Glam Resort. Oczywiście pozostałe słoiczki, czyli te wszystkie eyelinery w różnych odcieniach. No i paletka Rose Touch, której nie dotknęłam jeszcze dzisiaj, ale też będę chciała się nią pobawić, tutaj w szczególności wiecie, do jakich kolorów mnie ciągnie. Także również to wlatuje do kosmetyczki miesiąca. No i chyba to tyle. Mamy to. Napiszcie mi, jak dzisiejszy makijaż Wam przypadł do gustu, czy ten blask na całym policzku to już nie jest przegięcie. Który z kosmetyków zainteresował Was najbardziej? Napiszcie mi, na którego teście powinnam się w szczególności skupić w tym miesiącu. No i jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka z tej serii, to zachęcam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, aby dostawać wszystkie powiadomienia. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!